Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu na offroadowym szlaku, a dzisiaj przyjrzymy sobie, jak wygląda faktycznie rynek i sprzedaż samochodów terenowych w Polsce. I powiem Wam, o co chodzi, na co trzeba uważać, co spotykam. Największe wały. A widziałem ich kilka i powiem Wam, że są dość mocno zaskakujące. Ja nazywam się Karol. Darek. I jedziemy z tym tematem. Pamiętaj, że nasze podcasty możesz również usłyszeć na Spotify'u, jeżeli nie chcesz oglądać na YouTubie. Ale możesz usłyszeć też na YouTubie, bo YouTube Podcast też jest przy YouTube Music. Także możesz tu i tu. Google Podcast niestety się wycofało. Ja już to mam. Jakby handlarze go nienawidzą. Tak. Która grupa sprzedających, mini handlarze, czyli ci, co się nie przyznają, że są handlarzami, a są, wiesz o co chodzi? Takie, nie, to moje, a mam ich 5, nie? Handlarze oficjalni czy prywatni sprzedawcy? Kto z nich najczęściej wali ściemę tak naprawdę o tym, co sprzedaje? Dobra. Podzielę to na 3, bo tak będzie na łatwiej. No, to widzę, że masz rękę u tego, jak u drwala. 3. Tak, 3. No. 5 piw poproszę. Prywatni, czyli z ręki do ręki. Właśnie mini handlarze, czyli... O Szara panie, strefa. ja to dla siebie biorę. Ja to dla siebie bym brał, nie? Żonie się nie spodobał. Tak. No. I trzeci, czyli faktycznie handlarze, czyli ludzie, którzy się do tego przyznają. To są 3 rodzaje. Teraz tak, ci prywatni. Rzadko zdarzy się fuck up, raczej to są ludzie, którzy są tego nieświadomi. Szczerze. Raczej, nie? Że Raczej. Tak by kupił coś, pojeździł nawet tym jakiś czas, sprzedaje i nagle przyszedł Karol i zepsuł całą zabawę. Dokładnie. Albo na przykład był tego nieświadomy, że coś tam jest, bo są starsi, którzy jeździli niektórymi samochodami, które były kiedyś robiły zasuwy, teraz chcą je adaptować na terenówkę, no i okazuje się, że tu nie ma progu, nie ma ramy, łopanie, co się stanęło. Ale najczęściej to są rzeczy związane z rdzą, nie? Czyli tam, nie wiem, gdzieś pod Albo spodem... jakieś wycieki, raczej takie delikatne Takie rzeczy. standardowe jak przy samochodach, niekoniecznie związane z terenówkami, takie standardowe rzeczy, czegoś nie wiedział, nie widział, ktoś mu to wcisnął, mechanik mu nie powiedział, podejrzewał, ale nie miał pewności. Terenówki są trochę u mechaników takich uosobowych traktowane bardzo po macoszemu. Bardzo po macoszemu. U osób, które serwisują samochody osobowe. Jest grupa samochodów, które kiedyś były kupowane na leasing, robiły jako auto osobowe duże kombi, bo im się wygodnie jeździło, bo faktycznie niektórymi i zazwyczaj są to niestety lub stety Toyoty. I one robiły za takie auta, które były właśnie i potem ludzie je traktowali jak osobówki. Błąd. To jest duży błąd, bo te auta traktuje się No tam inaczej. generalnie serwis, one były pewnie w ASO powiedzmy serwisowane do tych 100 000 zgodnie z zaleceniami, a potem w ogóle nikt nie wiedział, że tam jest dyfer, nikt nie wiedział, że tam w mostach trzeba oleje zmienić, po co to robić, Albo w skrzyni. po co to ruszać, przecież to jest... Tego typu rzeczy. No. I to jest pierwsza, czyli prywatnie. Druga, czyli ludzie, którzy próbują handlować autami. Niby oni tego nie robią, coś tam podrobią, kupili Mini okazję. handlarz mechanik, nie? Taki coś... Tak. Potem przyjeżdża się parę aut, niby oto 15 numerów i różne tam konta, niby wszystko prywatne. I to są... Zabijcie mnie, ale szczerze mogę wyrazić tą opinię i ją wyrażę. Oni są najgorsi. Po prostu takie jakie wały oni odkrywają, to co się tam dzieje, to się w pale nie mieści. Tam nigdy nic nie jest zardzewiałe, tam nigdy nic nie jest zepsute, tam tylko po prostu wjechać i jeździć. Tylko że oni mają też taki u siebie problem, większość tych osób, że oni nie mają poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności w momencie, kiedy przyjeżdżam ja. Bo jeżeli ja przyjadę, ja wydam taką opinię, oni tak naprawdę mają to w pędzlu, bo nie ten kupi, to kupi następny. I jego to tak naprawdę w większości nie interesuje. Mało kto robi tak, żeby ten temat poprawić. Ja mówię o tych handlarzach. Możecie się obrażać, pisać w komentarzach. Szczerze, sami sobie wypracowaliście taką opinię. I numer 3, czyli handlarze, którzy mają komisy. Zazwyczaj to są osoby, które są nieświadome, co mają i że jest jakaś tam rdza. One są zazwyczaj delikatnie gdzieś tam podrobione, a przy terenówkach mam wrażenie, że są najostrożniejsi. Najgorsze są tematy, na przykład ktoś komuś wystawił, bo tam wziął w komis, on nie wie do końca co. Trafiło mi się parę przypadków, że były naprawdę fajne.
Wbrew pozorom. Jeżeli miałbyś polecić, tak polecasz osobom, które szukają samochodu, to z którego z tych źródeł tak by... Prywatny entuzjasta. Szczerze, prywatny entuzjasta. Czyli jeżdżony w terenie, jeżdżony na wyprawy. Tak. Najlepiej na wyprawach, szczerze, bo ci ludzie po prostu dbają, bo oni muszą mieć auto, które jest wyrychtowane do tego stopnia, że on ma też spokojną głowę, że bierze to auto, jedzie 2000 km w jedną stronę i wie, że się nic nie stanie, więc sobie wymienia, kupa części zamienne. Zazwyczaj też dostajecie worek części zamiennych lub na przykład nie negocjujecie ceny, a gość wam da na przykład, nie wiem, półosie, alternatory, rozruszniki, nie wiadomo co jeszcze macie, dobra, bierzcie i tak nie będę miał tego modelu, będę miał następne, nie? I to są auta moim zdaniem, które są najfajniejsze. Okej, czy zdarzają się tak by ci z tej środkowej grupy, czyli tacy powiedzmy, że mechanicy, tacy handlarze, którzy faktycznie biorą, skupują sprzęt, przepatrują go, naprawiają co jest do naprawienia i sprzedają to tak, jak by się należało. To tak jakby to normalnie, że tak powiem, powinno się. Wiem, o co ci chodzi, żeby... To nie będzie najniższa cena na rynku. Znaczy, jeżeli ktoś to robi po kryjomu, na zasadzie, że on niby się z tym ukrywa, nie. Są osoby, które sprowadzają, robią tak, żeby naprawiają i od razu tak by dają ci komplet. Może to są osoby, które faktycznie robią tak, ale nie powiem, bo z tych takich sprowadzanych aut sprawdzałem tylko i wyłącznie ze Stanów. No to pewnie Wranglery to Toyoty najczęściej? Tak, ale to w większości były faktycznie, nie, ze Stanów Wranglery faktycznie niektóre były naprawdę spoko. I to było faktycznie puszczane przez handlarza, który był dużym handlarzem, bo handlował naprawdę drogimi furami typu, nie wiem, 600, 800, wiesz, jakieś Mercedesy, Mansory czy Brabusy i dostał Wranglera gdzieś tam generalnie do jakiegoś klienta, bo wziął coś innego za 200 koła i generalnie spoko. Nie było z nim problemu, był bity, było świadome co, rama prosta, było poszycie z ten i wszyscy byli happy. Gość generalnie jest przeszczęśliwy i pisze wiersze w tym momencie na grupie Wranglerów, bo ma Wranglera i się tym cieszy. Pozdrawiam serdecznie, ja byłem bardzo zafascynowany jego podejściem. Ale są tacy, którzy właśnie powinni ten temat robić. Najgorsi są ci, co generalnie robią to lokalnie. Ci, którzy tylko podrobią takie największe coś i zostawiają tak by syf. I oczywiście nie powiedzą, nie? Tak, bo to jest najgorsze, bo jeżeli powiesz, tak by, jeżeli ogłoszenie jest zgodne z tym, co jest na miejscu, to ja nigdy nie miałbym pretensji do tego. Ale jeżeli w ogłoszeniu mam, że jest bajka, nie ma rdzy, nie kapie, nie ma oleju, znaczy jest właśnie, tylko że nie tam, gdzie trzeba. No. I że w ogóle super sztuka nówka, przyjeżdżasz na miejsca, tam po pierwsze często się okazuje, że to inny win, żeby ci utrudnić sprawdzanie. To jest największe chamstwo, no. No i okazuje się, że ten samochód w ogóle nie ma niczego wspólnego z ogłoszeniem. Tak by to dla mnie już jest oszustwo. Jak mi wtedy ktoś napisze, czego się spodziewałeś za 20, 50, 80, 100 tysięcy? Nic, tylko prawdy. Tak by niczego więcej. Tak, właśnie to jest... Bez względu na cenę. Tak, to jest właśnie najgorsze, że osoby, które wystawiają ogłoszenia, na przykład zazwyczaj rzadko rozmawiamy o nowych terenówkach typu 5 do 10 lat. Zazwyczaj to są te, które są starsze. Przyjeżdżasz do takiego samochodu i gość mówi, no ale czego się pan spodziewał po 20-letnim samochodzie? I ty w tym momencie masz taki throwback i zastanawiasz się i tak słyszysz ten telefon. Tak, wszystko w porządku, tak, nic, no tylko jeździć, no wie pan, tutaj nie ma żadnych problemów. Potem czytasz ogłoszenie, super, bezwypadkowy, proszę jeździć. I w tym momencie stoisz z miernikiem i miernik ci skończył w tym momencie szpachlę. I tak naprawdę nie wiesz, co masz zdobyć, bo z jednej strony mogę powiedzieć, no spoko, ludzie mi za to płacą i mam to generalnie w nosie, ale z drugiej strony jest irytacja, że ktoś cię po prostu zrobił w konia i to mówiąc ci to prosto w oczy. No tak, no lecisz pół kraju po to, żeby znaleźć fajny samochód, przyjeżdżasz i tak naprawdę mogłeś z domu nie wychodzić, nie? No tak, dostałem kiedyś zarzut a propos, że takie rzeczy można zweryfikować przez telefon. Jak? Jeżeli ludzie ci kłamią po prostu w żywe oczy przez telefon i mówią ci, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest tak jak należy. Oględziny na kamerce? To byłoby dobre. Wiesz co, miałem ostatnio klienta, który szukał sobie Toyoty 120. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo skrupulatnie ten temat chciał wykonać. I problem był taki, że on prosił osoby, które żeby przed weryfikacją, sam się tym zajął, żeby poprosić, żeby zdjęcia tych oględzin. No i mi je wysyłał, żebym ja sobie zobaczył. Tylko wiesz, zdjęcie po ciemku gdzieś tak,
no tu proszę sobie zobaczyć, no tu proszę sobie zobaczyć. Ale tam nic nie widać. I wiesz, a niektórzy mówią, że im się nie chce tego zrobić, że coś tam. Niektórzy wysyłają faktycznie, rzadko ktoś chce ten temat podjąć, bo oni niby stracą czas. Znaczy, problem jest taki, że dla sprzedającego to też jest plus, jeśli ktoś przyjedzie, bo kosztem osoby, która chce kupić... Jest zaangażowany, tak? Tak by osoba ale oni mają przyjeżdżająca- bezpłatną weryfikację wtedy. I jeszcze, jeszcze pytają się o to, a co z tym autem, a coś tam, jak pan sądzi co na ten temat samochodu. Są auta, które są naprawdę spoko, ale są auta, które kurde, no... Dzisiaj miałem taki przypadek, który naprawdę auto, no rama w strzępach jest i gość sprzedaje, że wszystko git. No właśnie, więc przechodząc do tego, bo pewnie wszyscy czekają na to. Największe wały, największe rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem, zapewnieniami, a stanem faktycznym. Albo coś, co już zagrażało na przykład życiu, nie wiem, miałbyś tym autem wrócić do domu, albo nie wiem, bałbyś się. No z poprzedniego podcastu, patrol ze Stokoła, BMK, 6 HP, zrobiony, dziura w ramie. Czy 30 000 na naprawę? Da się to zrobić, myślę, że dałoby się to zrobić w 20, tak po ludzku, chyba cennikowo w 26, bo JD za 16 000, przynajmniej z tego co pamiętam, sprzedawali ramy nowe, plus jeszcze dycha mniej więcej przekładka. No albo znalezienie, pytanie, czy da się znaleźć ramę. Da Do się. niektórych modeli da się znaleźć dobrą Nie, da się ramę. do tego znaleźć ramę, I tylko nie przełożyć, tak? trzeba poszukać po prostu, żeby ją zrobić. Ale to też jest koszty generalnie. Myślę, że nie będzie znacznie taniej. Oryginalna rama czy rama IOD, generalnie one są bardzo... IOD jest stworzony trochę innej technologii, tylko że tutaj już mamy gotową ramę na zasadzie ocynk ze świeżej stali. Dużo czasu oszczędzasz na tym, tak? Po prostu. Nie, bo trzeba na ramę czekać 2 miesiące. No ale przynajmniej jak już ją masz, to montujesz, pyk jest, tak? Nie musisz... No powiedzmy, że w tydzień jesteś w stanie to zrobić, jeszcze zawsze coś wyjdzie, jakieś kable, to te sprawy. No ale to masz tak, no to jest jeden taki największy. Ostatnio też temat. Suzuki Jimny. Jadę i tak na koniec mnie coś, no, a przecież tego auta nie mierzyłem miernikiem. No i ono kosztowało chyba około 400 000 za Jimniego, no to tak, to już... okej. Jednego Jimniego oglądałem za 4 dychy i ja nie miałem nawet z czego negocjować. Był fenomenalny stan. Pani Katarzyna, my już jesteśmy na ty, czyli Katarzyna sobie jeździ w Warszawie, jest przeszczęśliwa. Auto było po prostu w fenomenalnym stanie, tu gdzieś się foto wskoczy. A drugi oglądałem, nie było źle od spodu, oczywiście jakaś tam konserwa kilkumiesięczna i tak dalej. I szpachla na progu do granicy tego wyjścia, gdzie brakło mi miernika. Dziękuję. No jednego Jimmy'ego żeśmy nawet sami oglądali, mamy nawet materiał, jak Wojtkowi szukaliśmy samochodu i to Jimmy blacharsko było całkiem okej, tylko tam znowu... Gdzie? Które? To Pierwsze było mówię spoko. o pierwszym, A drugie przecież które oglądaliśmy i ono blacharsko było okej, tylko tam mam wrażenie, że sprzedający nie do końca wiedział, że to mechanicznie to pociąga za sobą aż tyle środków, żeby to naprawić. Nie, no Tam był jakiś temat, pamiętam, już tam ten temat był ze zblokowanym reduktorem. Tam był... I on cały czas jeździł na reduktorze. Nie, na 4H. Na 4, czekaj. Na No, 4H. wywróć, tak, no. Na 4 kołach, tak. Jimny tak, no ale tam czekło, tam generalnie dużo było takich ale to było detali. mechanicznie i uważam, że... Ale gość mówił, że on tam z prawdomównością się w ogóle nie miał. Nie, tu nie chodzi o to, że on coś nie ten, tylko tak by Tam wydaje był mi się, że bardzo po git. sprawdzeniu on też był trochę zaskoczony, że jest aż tak źle, nie? Jakby... No, tam mechanicznie był generalnie temat, ale drugi jaki był, no to ten był następny, no to miał... Ta rama, no to... Rama była tej grubości. No Jimny mają specyficzną tą ramę i tutaj one gniją w określonych miejscach. No ludzie starają się ten temat schować, nie? Raz dostaliśmy zarzut, że nie wiemy przecież jak Jimny wygląda w ogóle, że nic nie wiemy na temat tego samochodu. O żadnym nie wiemy. Tak, pojawiają się takie komentarze. To był jeden, to był drugi. Trzeci wał jaki był, trzeci, no to czekaj, to patrol, to... No ile razy... A tak, raz też pojechałem, dzwonię do gościa i gość mi mówi, nie no, rama ma naloty, jest delikatnie pordzewiała, ale w zasadzie to da się naprawić, to nie ma problemu. Cena była stosunkowo atrakcyjna, bo to był galoper. Takie sznity na końcu, po prostu dziury przerdzewiałe przy samym dole ramy. Nic po prostu nie było. Rama od wahaczy tylnych do tyłu po prostu była do wylotu. No i gość twierdzi, że nie ma najmniejszego problemu. Też kolejny Jimny.
Dzwonię do chłopa, chłop nawet nie przyjechał, powiedział mi, że auto stoi na parkingu i tak dalej. Ja sobie przyjechałem pod to auto, schyliłem się tylko i zobaczyłem brak tylnych montaży budy. Ale miałeś też z klientów standardowych, czyli świeża konserwacja, która po dotknięciu palcem odpada. A przepraszam, przecież świeża konserwacja, pick-up z Podhala, dość rzadko spotykany, nie pamiętam nawet marki, ale to był taki amerykański pick-up. No to był już hitów popędzany. Nie oskarżę tu nikogo, bo nie powiem, ale mam wrażenie, że sprzedający był tak samo zaskoczony jak ja, jak na takie odległości spotkało się, że śrubokręt wjechał razem z ramą i to nie ze względu na to, że była rama dziurawa, znaczy rama była wcześniej dziurawa, ale potem ktoś to wziął na to piankę, potem Ktoś to zakonserwował. Tak, Zapomniał o załataniu. pianka, taśma po prostu i potem na to konserwa i chyba, bo miałem taki ulubiony długi śrubokręt, jak go gdzieś ktoś o oględzinach i ktoś to ogląda i wie, gdzie on jest i go znalazł, to proszę dajcie mi ten, ja wyślę wam list do paczkomatu, bo chyba on został w tej ramie. Zapomniałem o nim, po prostu gdzieś mi zniknął. Był taki fajny. Czyli wychodzi z tego, że najczęściej to są rzeczy związane właśnie z rdzą, ze stanem takim zewnętrznym, to też jest w sumie bezpieczeństwo, no bo jeżdżenie takim samochodem w niektórych przypadkach może być niebezpieczne, już jak ci się mocowanie od budy urywa, wahacze czy jakieś inne A to rzeczy, tak, no to no, już... Przecież jak już powiedzmy, że to będzie takim bardzo abstrakcyjnym przypadkiem, ale jest takie możliwe, że zahamujesz, a buda wyprzedzi ramę. No może coś takiego zrobić, no może się zatrzymać na silniku, no powiedzmy, jakieś tego typu rzeczy, ale jeszcze ważna rzecz konstrukcyjna. Jeżeli ktoś mi powie, że próg w aucie z ramą jest nieistotny, to jest idiotą, bo pomiędzy ramą, ja wam to zademonstruję tutaj, bo tu będzie tu jest rama, tu jest próg. Czyli macie taką odległość. Jeżeli ten próg jest zgnity i słupek B na przykład, jeżeli dostaniecie bocznego strzała, to auto się składa jak harmonijka do tego miejsca. I zazwyczaj w tym miejscu już jest albo wasz środek generalnie, albo gdzieś jesteście w połowie nogi. I w tym momencie, jeżeli dostaniecie, po prostu zostaniecie zgnieceni. Jeżeli próg jest zdrowy, to jest szansa, że on was jakoś ochroni. Więc jeżeli to jest zgnite, to tu nic nie ma, to po prostu wjeżdża. Więc tak, progi są też istotne w takich samochodach z ramą. Okej. A co z takimi rzeczami typowo mechanicznymi? Tak by jakieś, nie wiem, motodoktory, walnięta uszczelka, tak by dalej ludzie próbują wpychać takie auta jako sprawne? Rzadziej. Ciężej jest to w ogóle wszystko znaleźć, wiesz, bo motodoktor jest tak naprawdę takim środkiem, który jest ciężko wykrywalny. Nie jest niewykrywalny, no możesz sobie wziąć olej na palce, są jakieś tam testy, etc., ale to nie jest znowu tak, że za każdym razem jesteś w stanie wypaczyć, nie? Bo to dużo osób myśli, że bo to znajdziesz, bo to uszczelka pod głowicą. To uszczelka pod głowicą, no jest parę takich syndromów, nie? No jest, no możesz tester też mieć, tak? Do uszczelki, no to powiedzmy, że można, tak? Ale uszczelka pod głowicą to nie jest tylko to. No to Bo może oczywiście, mieć że przedmuch tak, pomiędzy tak, może cylindrami. być w różny sposób, no ale wydaje mi się, że chyba już powoli świadomość w ogóle konsumencka jest taka, że no, tego typu wady jesteś w stanie gdzieś spróbować potem dochodzić do jakichś swoich praw, jeżeli ktoś No ci tak, tutaj jest pchnął auto z zepsutym silnikiem i tylko, że tutaj wiedział o jest tym, nie? kolejny temat, bo wada ukryta to nie jest to, że na przykład jedziesz i po zakupie samochodu po 100 km zatrze ci się silnik. Niekoniecznie musi być to, bo może się okazać, że to jest kwestia eksploatacji, ty musisz to dowieść. Ale jeżeli to zatarł ci się silnik ze względu na to, że ktoś świadomie dolał motodoktora, załóż motodoktora albo nie wiem, nalał generalnie złego oleju i ty dowiedziesz tego, że on to zrobił, no to wtedy jest wada ukryta. no tak. Albo też... na przykład przez taką konserwację, tak jak była ta dziura w ramie, czyli jeżeli mamy dziurę w ramie, ktoś to kupił z tym, mamy to załatane pianką i ktoś tego nie zauważył, bo nie musi się znać, nie zauważył tego i wtedy on dowiedzie, że ten poprzedni sprzedający, no bo albo poprzedni, albo jeszcze poprzedni sprzedający to zrobił, no to wtedy wtedy możesz dobiegać swoich praw. Tak, no trzeba tak by tutaj musi być ten efekt tego, że ktoś o tym wiedział, nie? Ale rękojmia i wada ukryta to jest taki ciężki temat i to nie jest takie łatwe, żeby dowieść prawa swojego, że tak się wydarzyło. No jest ciężej, bo ten samochód jakby jeżeli decydujecie się na batalię sądową, to auto niestety musi
musi zostać zbadane, a czasem może się okazać tak, bo słyszałem historię, że auto stało przez 3 lata, no bo nie można było go ruszyć, było dowodem w sprawie. Tak, może być dowodem w sprawie i to są problematyczne rzeczy, które mogą zostać... Ale podobał mi się wynik jednej z takich popraw. One się zdarzają, jakby, żeby nie było, że to jest totalnie niemożliwe. Że gość gdzieś tam za samochód, który kosztował 30 tysięcy, ostatecznie do oddania miał tam chyba około 70-80, bo doszły kwestia z kosztów sprawy, odsetki i tam jakieś jeszcze zadośćuczynienie, więc jakby sprzedając samochód za 30 musiał nagle po tam faktycznie 3-4 latach niestety, ale oddać ale więcej, nie? Coś tam goś dostał, jeżeli zasłużenie, no to fajnie, że taka sprawa. No, jest trochę przy tych terenówkach, które ludzie ukrywają. Jest dużo też znawców, którzy twierdzą, że są w stanie zrobić ten temat i oględziny sami. No możecie, śmiało, nie? Spoko. Jest też dużo osób, które twierdzi, że takie rzeczy ogląda, nie? Zaczyna się robić. Tak, no to tak by... Ja uważam, że to jest usługa, która ma sens, no bo jeżeli masz, nie wiem, nie idziesz do pracy, czy tam nie robisz swoich rzeczy, stawiasz wszystko na głowie, musisz tam jechać, sprawdzić to, zobaczyć. Ja generalnie wolałbym, żeby to ktoś zrobił za mnie. Ja w tym czasie zrobię inne rzeczy, na których ja się znam bardziej i które są tak by w moim zakresie. Jest taka deza zaufania w moim przypadku. No powiem Ci, że jako osoby sprawdzającej też jest problem, bo ja sprawdzając też ponoszę za to odpowiedzialność. Ja nie mam czegoś takiego i że na zasadzie haj, bawcie się sami. Ja często dzwonię do tych klientów, którzy kupili już tam, jakaś tam dłuższa relacja była na ten temat, że kupili to auto i no i jak tam? No spoko, wracałem, a check engine się zaświecił. Po prostu to jest złośliwe rzeczy martwych. Niestety takie rzeczy się wydarzają i takie rzeczy się dzieją. Komputer też nie jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania, jakie tylko są, bo komputerem możesz zarówno sprawdzić, możesz skasować. No, oczywiście, że tak. Ale też dużo osób tego nie rozumie. Przecież jak to? Komputer to jest najważniejszy. Przebieg. Przy terenówkach szczerze przebieg to jest bardzo mało istotna rzecz. To akurat już wielokrotnie mówiliśmy, że to jest tylko informacja, jakby liczy się stany. To jest jak w większości samochodów. No i teraz pytanie. Jedziesz do takiego człowieka, znajdujesz, że no jednak to się trochę mija z prawdą. Jak to zazwyczaj potem wygląda? Oni gdzieś próbują negocjować, czy jednak wolą Cię już jakby wyrzucić po to, że przyjdzie następny i weźmie dokładnie tak jak stoi, czy może jednak ich nachodzi jakieś, kurczę, może to nie jest taki dobry stan, obniżę cenę i następnym razem powiem, że jest tam coś jeszcze, nie? Zależy od przypadku, bo niektórzy są tacy, którzy faktycznie podejdą, obniżą tą cenę i się jakoś tam dogadają. Niektórzy są tacy, którzy nie obniżą tej ceny i idą zaparte. Teraz miałem taką sytuację, że umówiłem się z gościem pod Warszawą. Gość przyjechał z Wrocławia, ja z Krakowa, umówiliśmy się, oglądaliśmy Pajero trójkę i no powiedziałem, no obejrzałem to auto, no i powiedziałem, że no tu jest problem, tam jest problem, tu i tak dalej. I auto było, uwaga, kosztowało Pajero 3, parę miesięcy temu kosztowało 40 tysięcy złotych. 40 tysięcy bym powiedział, że to nie jest mało kasy. Jeszcze za Pajero po prostu z dieslem. Coś tam było zrobione, coś tam było podrobione i auto... No, spodziewałbym się dobrego egzemplarza. No i oglądałem za 40 tysięcy i oglądałem, które były za 40 parę oglądałem i były naprawdę fest. Były naprawdę spoko, bo zdarzały się takie egzemplarze. Ale tamten naprawdę pozostało wiele do życzenia. No i gościowi, któremu wypomniałem po prostu te wszystkie rzeczy, gość mi powiedział, no czego się pan spodziewał po aucie, które ma tyle lat? No ja mówię, no wie pan co, jeżeli pan daje cenę rynkową o tam 50% większą, no to jakby czego się spodziewa kupujący tego, że dostaje egzemplarz, który jest 50% lepszy w stosunku do innych, bo czemu ma zapłacić, czemu ma zapłacić tyle więcej, skoro wygląda dokładnie tak samo jak te tańsze. Bo co, bo na piękne oczy? No nie wiem, albo nie wiem, jest fantastyczną blondynką, której chcę kupić, bo chcę sobie pogadać? Nie. Gość był przeciętnym, jak dla mnie w tym momencie, chamem i gburem, ze względu na to, że on w ogóle nie poczuł się do żadnej odpowiedzialności i wstawił to z premedytacją, wiedząc o wszystkich wadach tego samochodu. Bo on wiedział o tym wszystkim, tylko tego nie chciał przekazać, bo on chciał znaleźć człowieka na to po prostu, tak? No dobra, tylko wiesz, on wiedział, że ja przyjeżdżam, że się znam na tych samochodach. Znaczy może nie wiedział, że aż tyle się znam. No ale ja nie powiem wam wszystkim, strzeżcie się, przyjadę i wam powiem o wszystkich wadach. I tak wam powiem, jeżeli ktoś mnie dotrudni. Jeżeli nie będziecie chcieli takiego raportu, bo
nie wiem, bo macie coś do ukrycia, no to powiedzcie, że o tym od razu. No teraz pytanie jeszcze. Zdarzały się próby dogadania się ze sprzedającym, że panie, pan tam powie, że Tak. wszystko jest dobrze, Tak. tutaj się dogadamy. Tak, zdarzały się takie rzeczy. Zdarzały się takie rzeczy i powiem o tym, miałem takie 2 albo 3 razy i nigdy się na ten temat nie zgodziłem ze względu na to, że tego typu sprawą mogę sobie bardzo dobrze zepsuć reputację. I reputacja jest dla mnie najważniejsza, bo taka osoba, która na przykład takie auto by kupiła, potem opisze tę sprawę na forum, a ja jestem... No wszystko. No i generalnie mogę sobie swoją reputację, ja pracuję na nią ciężko i staram się, żeby każdy był z tego tematu, z takiej usługi każdy był zadowolony. Na tyle, na ile jestem w stanie. No i reasumując, czy nadal czy da się znaleźć dobry samochód w normalnej cenie, Tak. sprawny? Największym paradoksem na przykład dla mnie są Toyoty 120, bo dobre 120 kiedyś gość wystawiał, też jest ciekawe, bo ktoś mówi, a długo wisi ogłoszenie, to w ogóle nie ma sensu kupować. A jest najtańsza, to w ogóle nie ma sensu kupować. Kosztowała 40 parę tysięcy, czy 50, albo coś koło 50 tysięcy, nie pamiętam dokładnie, i wisiała 3 miesiące. I była lepsza od tych za 100. No, wiesz, no, No nie ma, po prostu nie ma reguły w pewnych samochodach, a były auta, mówię, za 100, za to, za tamto, które były w tak agonalnym stanie i w tak obleśnym, że szok w trampkach. okay. Czy jest sens jechać tak by bardzo daleko po samochód? Czy raczej skupić się na szukaniu w jakiejś tam okolicy? Ja uważam, że jest sens, bo są auta, które są tego warte, tylko muszą być konkretne przypadki, nie? No na przykład, no nie ma sensu dymać, nie wiem, stąd nad morze do XJ za 15 tysięcy, nie? Ale wiesz, z drugiej strony może się to zwrócić komuś, bo ktoś na przykład takiego szukał. No kurde, ciężko powiedzieć, jakby czy jest sens, czy nie ma sensu. No ktoś sobie musi odpowiedzieć na to pytanie. Ale moim zdaniem, jak ktoś ma do wydania na przykład 100-150 tysięcy i nie zna się na tym, no to wiesz, duże ryzyko. moja usługa to jest procent. To jest, ale to jest procent, 1% tego wszystkiego. Więc jeżeli 1%, i to nawet nie chodzi o kwestie finansowe, tylko to są kwestie spokoju w głowie. Tak, no trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że przy cenach wyższych, czyli takie, nie wiem, 20, 30, 50, 100, 150, ten zysk z oszukania jest wyższy i prawdopodobieństwo tego, że uda Ci się ogarnąć to, że ktoś da się nabrać, jest dużo wyższe, bo jesteś łatwiej w stanie ukryć wiele rzeczy, nie? I zarobisz na tym dużo więcej, więc no strata już jest... Tak, ale jeszcze powiem Wam jeden tip, bo cena, to co ja mam, to co za usługę, to jest jedno. Ale w większości przypadków, i to w znacznej większości, jeżeli ktoś kupuje, to albo dostaje na tyle rzetelne informacje, że mówi, dobra, kupuję, nawet nie negocjuję, albo rabatuje, jest w stanie ugrać tyle rabatu, że mu się jeszcze zwróci, że jeszcze będzie do przodu w porównaniu do tego, jakby było do ceny wejściowej. Czyli będzie kosztowało to 70, moja usługa na przykład będzie kosztowała 1000, a on go kupi za 68, za 66. I tak jest do przodu, i tak jest do przodu. Czy by sam tyle zrabatował? Nie wiadomo. Nie wiadomo. A co Wy myślicie o takich praktykach, usługach? Macie jakieś doświadczenia? No, w sumie dość popularna w osobówkach, wydaje mi się, usługa, w terenówkach raczej rzadziej. No, w terenówkach problem jest taki, że mało kto chce podjąć taką odpowiedzialność, mało kto się na tym na tyle zna, że jest w stanie odpowiedzieć. Nawet czytając po forach, wiesz, ludzie, którzy są ponoć obeznani, ponoć prowadzą szkolenia, po prostu piszą pierdoły na temat tego, na temat działania pewnych rzeczy. Po prostu trzeba mieć wiedzę z zakresu mechaniki, trzeba mieć wiedzę jakby taką ogólną mechaniczną. Tam, jak ja byłem w telewizji i na ten temat rozmawiałem z Adamem, ktoś mi tam zarzucił, że bo machasz kluczami, no to co to jest za doświadczenie? No takie, że robię to naście lat, auto niejedno naprawiłem, zrobiłem, nawet silniki swapowałem. Coś na ten temat wiem. Więc podzielcie się ze swoimi opiniami w komentarzu, dajcie łapkę w górę, w dół, w zależności czy Wam się podobało, czy nie. I do następnego. Jeżeli macie jakieś pytanie w związku z tym, także tam na dół. Dzięki.
Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.